Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Do tej pory na kanale nagrałem ponad 100 odcinków i myślę, że ten może być akurat najważniejszym z nich. W tym odcinku będę chciał pokazać na bardzo wielu badaniach, jak posty przede wszystkim bardzo skutecznie zapobiegają miażdżycy i cofają zmiany miażdżycowe. Jest to najtańsze narzędzie na świecie i dostępne absolutnie dla każdego, żeby zapobiegać po prostu pladze naszych czasów, czyli wykwicie różnego rodzaju chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie już na początku chciałbym podkreślić olbrzymią przewrotność tego, co będę mówić. I na czym ona polega? W jednym z poprzednich filmików mówiłem, że u osób z niską wagą statystycznie cholesterol jest wyższy albo dużo wyższy niż u osób z nadwagą i u osób otyłych. Co jeszcze ciekawe, jeśli te osoby z normalną wagą są na dietach niskowęglowodanowych, dieta keto, karniwora i tym podobnych, to ten cholesterol może być już bardzo wysoki. Chodzi o całkowity cholesterol, chodzi oczywiście o poziom lipoproteiny LDL. No i na czym właśnie będzie polegała ta przewrotność? Jeśli uda mi się przekonać się, a wydaje mi się, że uda bez problemu, bez żadnego problemu tym filmikiem, że posty zapobiegają miażdżycy, to jeśli posty zapobiegają miażdżycy i jednocześnie podczas postów osoby o normalnej wadze przykładowo będą miały znacznie podwyższony poziom lipoproteiny LDL i całkowitego cholesterolu, to zostawiam absolutnie wszystkich dietetyków, lekarzy, osób, które się po prostu interesują tą tematyką z bardzo poważnym pytaniem. Co to mówi o całej teorii, która stanowi, że lipoproteina LDL jest głównym czynnikiem powodującym miażdżycę? Jeśli podczas stanu, kiedy ta lipoproteina jest znacznie podwyższona, akurat podczas postów będą działy się takie magiczne rzeczy, które będę opisywać w tym filmiku. Pobocznym celem tego filmiku jest również zburzenie takiego głupiego obrazu, który udało się zbudować różnej maści idiotom, pożytecznym i mniej pożytecznym, specjalistom, prasie i tak dalej, że częste jedzenie, te 4-5 posiłków dziennie, to jest coś, co jest pożądane. Że istnieje coś takiego jak zdrowe przekąski. Mam nadzieję, nie wątpię, żeby jeden filmik był w stanie zmienić tą rzeczywistość, ale mam przynajmniej nadzieję, że zrobię jakieś rysy na tym obrazie. I pokażę, że niejedzenie jest równie ważne, a może nawet ważniejsze niż jedzenie dla ludzkiego ciała. Przed nami jeszcze długa podróż w świat tętnic, postów, śródbłąków i tak dalej, dlatego warto ją poświęcić na wzięcie głębokiego oddechu i przerwę. A przerwę tą poświęćmy na sponsora tego odcinka, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Mięsna Paczka to jest mój ukochany i wygodny sposób dostarczania mięsa do domu. Jeśli ktoś jeszcze nie zna Mięsnej Paczki, to Mięsna Paczka jest właśnie dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, czyli tych z takim ładnym listkiem. I mięso to pochodzi z tak zwanego odpowiedzialnego, naturalnego chowu. To wszystko odbywa się tam w naturalnym tempie, jak Bóg przykazał. Nie ma żadnych boosterów stosowanych, antybiotyków, różnego rodzaju stymulatorów wzrostu. Jeszcze raz, wszystko odbywa się tak, jak powinno się odbywać. Jak działa Mięsna Paczka? Bardzo łatwo. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wertujemy sobie wszystkie te oferty, które są przedstawione. Mamy gotowe różnego rodzaju pakiety, które można sobie wybrać, na przykład jakieś paczki keto, paczki skupiające się bardziej na drobiu. Jeśli nie pasuje nam któraś z gotowych paczek, możemy sobie skomponować własną paczkę. To jest coś, co ja zazwyczaj robię. Cały czas powtarzam, że ja uwielbiam po prostu zamówić mnóstwo mięsa burgerowego, ponieważ to jest coś, co mój synek wsuwa w dużej ilości i nam wszystkim bardzo odpowiada i smakuje to w domu. 2. Wybieramy miejsce dostawy w Polsce. Dostawa jest właśnie w całej Polsce, nie ma żadnego zakątka, który schowa się i uchowa przed Mięsną Paczką, więc bez żadnego problemu w granicach Polski dostawa ta doleci i dojedzie do Ciebie. I 3. Czekasz, aż paczka do Ciebie dotrze. Kiedy ona dotrze, dociera zawsze pięknie zmrożona. Wszystkie produkty są schładzane suchym lodem. Znaczy, że nawet kiedy ta paczka przyjdzie, można ją spokojnie na godzinę, 2, jeśli nie ma czasu, wyłożyć wszystkiego bezpośrednio do zamrażarki, odłożyć, cały czas mięso będzie zmrożone. No i właśnie, na tym polega ta niesamowita wygoda. Mięso, te cudowne mięso wkładamy sobie do zamrażarki, zamykamy ją i wyciągamy wtedy, kiedy mamy ochotę. Nie jest tak, że tak jak często kupuje się mięso w supermarkecie, to jest moje przekleństwo, że wkładamy je do lodówki i czekamy ten tydzień, nie ma czasu ugotować na przykład coś i mięso zaczyna się psuć, albo nie jest już takiej pierwszej świeżości i nie ma takiej satysfakcji z jedzenia. O, prawie zapomniałem o najważniejszym. Pieniążki nie chodzą piechotą. Dla wszystkich, którzy zamawiają Mięsną Paczkę po raz pierwszy, można użyć kodu BARD10, aby dostać 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz serdecznej Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i ruszamy dalej. Pierwszym krokiem do zrozumienia tego wszystkiego jest zrozumienie tego, że
Niezależnie od tego, jaki front naukowcy reprezentują, jeśli chodzi o ważność lipoproteiny ED czy apolipoproteiny B w wywoływaniu miażdżycy, to wszyscy zgadzają się co do jednego. Miażdżyca zaczyna się od dysfunkcji śródbłonka. I śródbłonek to jest ogólnie, można powiedzieć, taka wewnętrzna błona, warstwa, która będzie wyścierać naczynia krwionośne. I miażdżyca ogólnie będzie zaczynała się właśnie od dysfunkcji śródbłonka w tętnicach. Kiedy pojawia się ta dysfunkcja? Dysfunkcja może się pojawić na wiele sposobów, ale przede wszystkim będzie się pojawiała zawsze podczas posiłków. I uwaga, nie ma większego znaczenia, czy ten posiłek będzie białkowo-tłuszczowy, czy jesteś na diecie keto, czy ktoś jest na typowo polskiej diecie, więc będzie mieć jeszcze dużą mieszankę węglowodanów, czy ktoś jest na dietach keto. Warto podkreślić, zawsze będzie występować dysfunkcja śródbłonka po posiłku, ponieważ są to tak zwane fizjologiczne stany zapalne. Te poposiłkowe, fizjologiczne stany zapalne mają różnego rodzaju funkcje, między innymi będą regulować układ odpornościowy. W momencie, w którym będziemy non-stop w stanie poposiłkowym, czyli będziemy mieć jeden posiłek, drugi, trzeci i tak dalej, to te stany poposiłkowe, stany zapalne poposiłkowe będą obecne non-stop. I nawet fajnie pokazywano właśnie to w jednym badaniu, w którym powiedziano, hej, nawet przy 3 posiłkach dziennie okazuje się, że nie ma praktycznie, poza paroma godzinami, może gdzieś tam przed śniadaniem, czegoś takiego jak właśnie ten śródbłonek w stanie spoczynku, w stanie postu. Prawie cały czas jesteśmy właśnie w tym stanie poposiłkowym. I tym samym, i to jest podsumowanie tego badania, właśnie ten stan śródbłonka w stanach poposiłkowych, czyli po jedzeniu, jest główną przyczyną powstawania miażdżycy. Oczywiście to też widać szczególnie u osób z zaburzeniami metabolicznymi, bo tam śródbłonek funkcjonuje coraz gorzej, to sobie jeszcze omówimy. Natomiast widać to też u osób zdrowych choćby. Jeśli weźmiemy zdrową osobę, walniemy ładunkiem glukozy w taką osobę, to okazuje się, że z miejsca jest zaburzona funkcja śródbłonka i z miejsca jest zaburzona mikro i makrocyrkulacja krwi, czyli mikro i makro krążenie krwi. Tutaj z tego warto sobie zakodować, ta dysfunkcja śródbłonka będzie się pojawiała jako naturalna kolej po prostu jedzenia. My nie jesteśmy stworzeni, nigdy nie byliśmy stworzeni do jedzenia regularnie, to jest pierwsza rzecz, i nigdy nie byliśmy stworzeni do obfitości naszego świata. Czyli, że mamy okazję wsuwać po prostu dużo kalorii wiele razy w ciągu dnia. Nie byliśmy do tego stworzeni, tak samo jak ostatnia rzecz, nie byliśmy nigdy stworzeni do wsuwania mieszanek węglowodanów i tłuszczy. Wiemy już więc, że można powiedzieć furtką do miażdżycy jest uszkodzenie śródbłonka. I tutaj jeszcze warto podkreślić, bo wydaje mi się, że wiele osób uważa, że jeśli po prostu ten śródbłonek zostanie uszkodzony, to już jest kaplica, tak? Że tak powstaje z miejsca miażdżyca. I warto podkreślić, że jest taka fajna analogia, coś co używa się w stosunku do czerniaka, ale też często w badaniach do miażdżycy, że jest to niegojąca się rana. Nieważne, że my odnieśliśmy gdzieś w ciele, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz obrażenia. Ciało jest w stanie zagoić się. Tak? My mamy po prostu zdolności regeneracji tkanek. Dobrze wiemy, że jak się przewrócimy, tak, to będzie strupek i potem się wszystko zagoi, ewentualnie jakaś tam blizna zostanie. Śródbłonek nie różni się absolutnie niczym tutaj od choćby właśnie tej skóry na zewnątrz. Jeśli powstanie tam obrażenie, ciało jest w stanie zregenerować to miejsce, jest w stanie wygoić to. Najgorszym kłopotem jest, kiedy nie jest w stanie zregenerować tego miejsca, a nie będzie w stanie właśnie między innymi, kiedy będziemy non-stop wsuwać. Co zresztą będę oczywiście aktywnie dalej pokazywać w filmiku. Natomiast na ten moment musimy oczywiście ustalić linię materiałów dowodowych. Jak możemy udowodnić, że funkcja śródbłonka, czy ogólnie stan tego, co dzieje się w świetle też również tętnic, będzie bardzo pozytywny, jeśli chodzi o zapobieganie miażdżycy. Możemy zacząć od badań obrazowych. Istnieje parę sposobów badania po prostu tego, jak obrazowo, co się tam będzie działo w tym świetle tętnic. Natomiast nas będzie interesowało tak naprawdę jedno badanie. Nie bez powodu mówię, że będzie obchodziło nas jedno badanie. Jest ich więcej, natomiast po pierwsze nie każdy tyczy się tętnic. Mamy takie badanie jak pletyzmografia, na przykład układu żylnego, które no właśnie tyczy się układu żylnego, żył. Mamy również badanie, które jest dużo rzadziej wykonywane. Ono się nazywa tonometria tętnic obwodowych w warunkach reaktywnego przekrwienia. Również nie jest często stosowana i uważa się, że jest tak zwany jeden złoty standard. I to jest tak zwane badanie FMD, czyli FMD, po angielsku to jest Flow Mediated Dilation, czyli rozszerzenie naczyń w warunkach przepływu. I na czym polega ten złoty standard? Bo warto zrozumieć właśnie, co to badanie będzie mierzyć. Uważa się nie bez powodu, że zdolność rozszerzenia naczyń jest główną jakby miarą tego,
tego, jak dobrze działa śródbłonek. Jeśli naczynia krwionośne są w stanie się bez problemu rozszerzać, znaczy, że śródbłonek działa dobrze. I to badanie właśnie to mierzy i dlatego jest uważane za złoty standard. Generalnie mamy zawsze deikwenta, który będzie siedział w temperaturze pokojowej, tak żeby temperatura właśnie nie wpływała na rozszerzanie niepotrzebne naczyń krwionośnych. Mierzy się przy pomocy sondy ultradźwiękowej rozszerzenie naczyń w warunkach spoczynku. Jest to najczęściej ta tętnica ramienna. Następnie powoduje się tak właśnie te warunki przekrwienia, czyli po prostu bierze się jakiś mankiet, zaciska się go parę minut, po tych paru minutach, najczęściej gdzieś tam 5 minutach ściąga się ten mankiet i co wtedy następuje? No musi nastąpić rozszerzenie naczyń krwionośnych. To rozszerzenie naczyń krwionośnych jest właśnie ponownie mierzone przy pomocy tej sondy ultradźwiękowej. Ten końcowy wynik FMD będzie po prostu porównywał, o ile rozszerzyły się te naczynia krwionośne, w tym przypadku tętnica ramienna, najczęściej tętnica ramienna, można mierzyć inne, natomiast prawie zawsze jest to mierzona tętnica ramienna, warto wspomnieć. Więc jaki jest stosunek rozszerzenia tej tętnicy ramiennej w stosunku do obwodu tej tętnicy ramiennej w warunkach spoczynku? I końcowy wynik po prostu pokazuje, jak dobrze działa śródbłonek. I generalnie te niskie wyniki wskazują na kiepską funkcję śródbłonka, czy dysfunkcję tak naprawdę śródbłonka. To są badania obrazowe, czy nasz złoty standard, jeśli chodzi o badania obrazowe. Natomiast mamy jeszcze różnego rodzaju inne markery, które można sobie w jakiś sposób policzyć, które również będą pokazywać potencjalnie, jaki jest stan śródbłonka. O jakich markerach mówimy? Jednym z takich głównych będzie ilość tlenku azotu. Tlenek azotu, mówię mnóstwo razy o nim na kanale, dla przypomnienia jest głównym gazotransmiterem w naszym organizmie. On pełni wiele funkcji, m.in. funkcje sygnalizacyjne i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o układ krwionośny, będzie rozszerzać naczynia krwionośne. Można powiedzieć, że to jest, jeśli śródbłonek dobrze działa, to śródbłonek będzie wydzierać dużo tlenku azotu. Czyli innymi słowy, to ciśnienie będzie między nimi niskie. Naczynia krwionośne będą naturalnie bardziej rozszerzone. Tlenek azotu jeszcze ma jedną fajną funkcję, on zapobiega agregacji płytek krwi. Czyli innymi słowy, zapobiega tworzeniu się skrzepów. Więc tlenek azotu to jest jedna z takich rzeczy, które możemy sobie mierzyć. Kolejna to są tak zwane komórki progenitorowe śródbłonka. Jeśli ktoś o tym nie słyszał, to jest fascynująca grupa komórek, którą na ten moment możemy sobie spłycić do tego, że one będą odpowiedzialne za regenerację śródbłonka. Czyli jeszcze raz, jeśli właśnie dochodzi do uszkodzenia śródbłonka i te komórki progenitorowe śródbłonka są wytwarzane w wystarczającej ilości, to one po prostu dojdą do tego miejsca, które zostało uszkodzone i zaczyna się łatanie. I jak oczywiście problem jest załatany, to jest dużo mniejsze ryzyko, że nam się coś złego stanie. Kolejna z takich molekuł, które sobie możemy zmierzyć, to jest endotelina 1. Jest to molekuła, która jest jednym z głównych tak zwanych wazokonstryktorów, czyli molekuł, które będą zwężać naczynia krwionośne. Kolejne to są ogólnie markery stanów zapalnych, tak? Różnego rodzaju markery stanów zapalnych, interleukina 6, na przykład czynnik martwicy nowotworów alfa i tak dalej. Kiedy one występują w świetle tętnic w krwiobiegu na wyższym poziomie, to będzie prowadziło między innymi również do dysfunkcji śródbłonka. Potencjalnie kolejnym takim markerem jest liczba krążących monocytów w krwi. Warto podkreślić, to nie jest mega dobry marker, natomiast bardzo często, jeśli chodzi o uszkodzenie śródbłonka, będziemy mieć do czynienia właśnie ze zwiększoną ilością monocytów. Bo pamiętam, że monocyty to jest ta grupa leukocytów, czyli białych krwinek, która będzie wchodzić w tkanki i tam przekształcać się w makrofagi. I właśnie makrofagi są z kolei jakimś dalszym krokiem tworzenia się miażdżycy. One będą tworzyć między innymi potem takie komórki piankowe. W momencie, w którym będzie mieć zwiększoną ilość monocytów, może być to odbierane jako właśnie jeden z markerów potencjalnej dysfunkcji śródbłonka. Potem mamy te molekuły tak zwanej adhezji komórkowej. Te molekuły będą odpowiadały za adhezję, czyli przyleganie do komórek. I są to molekuły takie jak VCAM1, ICAM1. One mają to do siebie, że w momencie, w którym następuje ich większa aktywacja, one pozwalają właśnie monocytom przyłączać się, czy wchodzić do światła, czy tego śródbłonka tętnic. Innymi słowy, jeszcze raz, większa aktywacja VCAM1 i ICAM1 będzie oznaczało, że więcej tych monocytów może wniknąć do śródbłonka i tam tworzyć zaczątki tych blaszek miażdżycowych. To jest kolejny taki marker. Dodatkowo jeszcze możemy mieć te markery takie jak choćby E-selektyna, czy jeden z takich markerów z rodziny selektyn, to są również właśnie te molekuły adhezji komórkowej. I E-selektyna również będzie regulować aktywność śródbłonka i przyłączanie się leukocytów do śródbłonka. Przejdźmy do badań i tutaj muszę podkreślić, zważywszy na to, że będę powoływać się na całe mnóstwo różnego markerów, które między innymi wymieniałem,
Nie będę w stanie przytaczać mnóstwa badań do każdego z tych markerów. Jest to znowu coś, co każdy z Was może zrobić na własną rękę. Oczywiście wszystkie badania będą przypięte w pierwszym komentarzu, bo na pewno się w opisie tym razem nie zmieszczą i można samemu zacząć grzebać i zobaczyć, że ogólnie to, o czym mówię, jest replikowane bez żadnego problemu, często na dziesiątkach badań. Pierwsze badanie skupi się na postach, które odbywają się w czasie Ramadanu. Lubię te badania dotyczących postów ramadanowskich, mówiąc ogólnie, ponieważ te posty tak naprawdę podczas Ramadanu, one nie są długie. W najlepszym razie można powiedzieć, że one będą zbliżone do postów 16-8 i to też nie zawsze, często te posty w trakcie Ramadanu mogą wynosić nawet 14 godzin. Tak, zdarza się oczywiście, że będą wynosić więcej, natomiast gdzieś tam średnio możemy sobie brać te maksymalnie 16 godzin. W badaniu wzięło udział 64 uczestników w wieku 45 do 65 lat, a samo badanie trwało miesiąc. 3 główne markery, które mierzono, to jest CRP, czyli białko reaktywne C, czyli co jest markerem, który jest markerem stanów zapalnych, poziom kortyzolu oraz mierzono właśnie ten nasz złoty standard FMD, czyli rozszerzenie naczyń metodą przepływu. W skrócie, co się okazało z tych rzeczy, które nas interesują, CRP gwałtownie spadło po tym miesiącu, a z kolei FMD, czyli to rozszerzenie naczyń krwionośnych, które jest funkcją śródbłąka, gwałtownie wzrosło. Czyli innymi słowy, stan tętnic znacząco się poprawił po jednym miesiącu. I tutaj właśnie musimy sobie uświadomić, w momencie, w którym to rozszerzenie naczyń staje się lepsze, znaczy, że śródbłonek działa lepiej. Jeśli ciśnienie nasze spada, tak, zaczynasz dietę, tracisz na wadze i twoje ciśnienie spada, to jest również, powinni z miejsca o tym myśleć jako funkcja śródbłąka się poprawia. Ten śródbłonek zaczyna lepiej funkcjonować. To nie jest tylko ciśnienie mi spadło. Spadek ciśnienia niesie ze sobą całe mnóstwo pożytecznych informacji. Przejdźmy teraz do komórek progenitorowych śródbłąka. Tak jak wspominałem, moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych grup komórek z tych wszystkich, które omówiłem. Co musimy o nich na szybko wiedzieć? One są produkowane głównie w szpiku kostnym i są transportowane do śródbłąka w momencie, w którym ten śródbłonek właśnie w tym przypadku tętnic, bo na tym się skupiamy, jest uszkodzony. I tam one przekształcają się głównie właśnie w komórki śródbłąka. Dodatkową funkcją tych komórek jest aktywowanie procesu angiogenezy, więc dołączanie naczyń krwionośnych, żeby po prostu waskularyzacja, czyli ta liczba, sieć naczyń krwionośnych była na odpowiednim poziomie tam, bo trzeba pamiętać, że oczywiście te naczynia krwionośne będą odpowiadały też za to, że no właśnie ta regeneracja, gojenie będzie na odpowiednim poziomie. I tym razem przewrotnie chciałbym pokazać, a propos tego, co mówiłem, że nie jesteśmy gotowi na obfitość tego świata, jeśli chodzi o kalorie, że nie tylko posty, ale nawet diety naśladujące posty będą w stanie dawać całe mnóstwo korzyści, czyli same ograniczenie kaloryczne. I tutaj mieliśmy grupę osób, które z nadwagą albo otyłością, które przez tydzień były na diecie bardzo niskokalorycznej. Czyli jeszcze raz to są właśnie diety naśladujące posty. One nie dają pełnych korzyści postów. Posty są jakby wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, ale dają wiele korzyści, które dają posty. Na przykład wiele osób się mnie pytało wielokrotnie o diety Dąbrowskiej. Dieta Dąbrowskiej jest właśnie dietą naśladującą posty. Tym samym za każdym razem, kiedy słyszymy o takich dietach, to możemy sobie powiedzieć, że coś, co daje namiastkę postów. Po tym zaledwie tygodniu, bo trzeba bardzo mocno to podkreślić, to był zaledwie tydzień interwencji, wyizolowano te komórki progenitorowe śródbłąka i co nie powinno zaskakiwać, okazało się, że ich aktywność, ich funkcja uległa znacznemu poprawie. I wnioskiem tego badania było to, że po tym tygodniu, dzięki głównie autofagii, markery uszkodzenia tętnic uległy znaczącej poprawie, czyli wystarczył zaledwie tydzień. Jeszcze warto podkreślić, mówimy tutaj o dietach, które naśladują posty. W tym przypadku same posty dałyby oczywiście lepsze wyniki. Co jeśli chodzi o monocyty, o których wspominaliśmy? Jak badanie, takie właśnie, które dokładnie badało to zjawisko, wpływ krótkich postów, więc mówimy tutaj głównie o takich postach przerywanych albo naprzemiennych, czyli 1 dzień poszczenia, 1 dzień jedzenia, pokazało jasno, że posty są w stanie doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby krążących monocytów. Żeby było jasne, badania badaniami, ale nawet możemy to zobaczyć na prostym przykładzie. Parę filmików temu przy pomocy żywego przykładu, czyli Piotrka, który podesłał mi swoje badania z chyba 20 lat, od momentu, w którym zaczął mieć kłopoty z glukozą, zaczął mieć dysfunkcję metaboliczną, aż do czasu wykrycia u niego cukrzycy typu 2 i przejścia na posty i keto. Tam można było prześledzić różnego rodzaju dane. I zwróciłem uwagę, że liczba monocytów w jego badaniach, jak robi sobie morfologię, znacząco spadła w momencie, kiedy przeszedł na dietę keto i przeszedł na posty. Pamiętam, że jedna osoba stwierdziła, że o nie, za bardzo się wczytujesz w to, że po prostu nie możesz czepiać się każdego markera. Ja się nie czepiam tylko dlatego, że
no właśnie, dla sportu, tylko rzeczywiście to jest potencjalnie jeden z markerów dysfunkcji śródbłąka, czyli który będzie prowadzić do dysfunkcji śródbłąka, jak właśnie pokazuje jasno to badanie. Mówimy sobie tutaj o krążących monocytach, ale wspominaliśmy też, że mamy te molekuły adhezji komórkowej. Można powiedzieć molekuły, które powodują, że monocyty chętniej przyłączają się do śródbłąka i tam przekształcają tym samym w makrofagi i dalej oczywiście w ramach miażdżycy w komórki piankowe. Więc jak zmienia się choćby aktywność tych molekuł, takich jak VCAM czy ICAM1. Skupimy się tutaj na ICAM1, ponieważ on jest najczęściej badany i znowu badanie będzie polegało na obserwowaniu uczestników, którzy przestrzegali postów w czasie Ramadanu. Znowu, innymi słowy, nie były to długie posty. Znowu badanie trwało miesiąc, czyli mniej więcej ten czas trwania Ramadanu, 29 do 30 dni. W badaniu wzięło udział 26 uczestników z cukrzycą typu 2 i jako grupa poniekąd porównawcza, kontrolna, 21 osób bez cukrzycy, czyli zdrowych. Pomiary robiono 4 tygodnie przed rozpoczęciem Ramadanu i ponownie 2 tygodnie po zakończeniu Ramadanu. Czyli innymi słowy, była nawet ta przerwa między tymi postami 2 tygodnie do czasu tych końcowych pomiarów. I co wyszło? Zarówno w grupie osób, które miały cukrzycę typu 2, jak i w grupie osób, które nie miały cukrzycy, czyli u osób zdrowych, doszło do zmniejszenia aktywności ICAM1. Nie dość, że jak już wiemy z innych badań, najprawdopodobniej jeśli te osoby miały już jakieś kłopoty, które predysponowały je do dysfunkcji śródbłąka czy powstawania miażdżycy, takie jak zwiększona ilość monocytów, to wiemy, że te monocyty spadły, ale też spadła aktywność tych molekuł adhezji komórkowej ICAM1. Czyli innymi słowy, szansa na to, że monocyty będą dalej przenikać do śródbłąka jest znacząco ograniczona. Co z tlenkiem azotu? Tak jak sobie mówiliśmy, to wszystko jest ze sobą połączone. Wszystkie te markery, o których mówimy. Jeśli śródbłonek działa poprawnie, to będzie produkować dużo tlenku azotu. To pokazuje to badanie FMD. Jeśli produkujemy odpowiednią ilość tego tlenku azotu, to dochodzi do wazodylatacji, czyli rozszerzenia naczyń krwionośnych. A co się wtedy dzieje z ciśnieniem? Ciśnienie spada. Ale przyjrzymy się natomiast dokładnie pomiarom właśnie tlenku azotu podczas postu. Znowu przyjrzymy się osobom grupie 21 osób, które brały udział w poście podczas Ramadanu. Mierzono parę rzeczy, nas obchodzi tlenek azotu. Badanie rozpoczęto 2 dni przed postem i zrobiono ponownie badanie 2 dni po zakończeniu tego postu. Wiek tych osób to było 52 plus minus 9 lat. No i właśnie, jak zmieniły się te odczyty? Linia bazowa to było 75,8 plus minus 10,7 mikromola na litr. Po zakończeniu doświadczyli znaczącego wzrostu poziomu tlenku azotu i tym samym spadku ciśnienia. Ten poziom tlenku azotu po zakończeniu postu wynosił 85,1 plus minus 11,54 mikromola na litr. Więc naprawdę różnica jest znacząca. I oczywiście, jeśli będziemy patrzeć na ogólnie różnego rodzaju podsumowania tego, jakieś metaanalizy, jak posty wpływają na ciśnienie, to zawsze będzie to samo. Obniżają ciśnienie. Nawet miałem osobny odcinek, w którym pokazywałem, dlaczego posty są takie pozytywne, jeśli chodzi o dbanie o wzrok. Przez to, że będą aktywizować przywspółczulny układ nerwowy i tym samym właśnie zwiększać ilość produkowanego tlenku azotu poprzez też stymulację nerwu błędnego, będzie dochodziło do zwiększenia ciśnienia, zwiększenia przepływu krwi, również jeśli chodzi o gałki oczne i wszystkie struktury, które są tam zlokalizowane. Być może jednak zastanawiasz się, jak to jest? Jak to jest, że u wielu osób podczas postów będzie całkowity cholesterol i ten zły cholesterol, czyli lipoproteina LDL się zwiększać, a jednocześnie dzieją się te wszystkie dobre rzeczy, o których gadamy. I mam nadzieję dać Ci przynajmniej, że tak powiem, te zerknięcie za kurtynę tego, dlaczego tak jest. Było dosyć dużo badań badających właśnie, jak ogólny poziom lipoproteiny LDL będzie wpływać między innymi na aktywność tych molekuł adhezji komórkowej, o których mówiliśmy, czyli VCAM1 i ICAM1. Przypominam, kiedy te molekuły są aktywizowane, to zwiększają przyłączanie się monocytów do śródbłąka i tym samym przekształcanie ich w makrofagi i oczywiście w ramach tej kaskady całej miażdżycowej powstają komórki piankowe i potem blaszki miażdżycowe. No i badano i okazało się w skrócie, że owszem, LDL jak najbardziej jest w stanie zwiększyć aktywność VCAM1 i ICAM1, czyli innymi słowy zwiększyć przyłączanie monocytów do śródbłąka, ale głównie praktycznie całkowity ciężar aktywizacji tego VCAM1 i ICAM1 będzie należał do szczególnej frakcji lipoprotein LDL, czyli frakcji, która się nazywa B. W większości osób ta frakcja B to jest po prostu tak zwany small LDL, czyli małe
gęste lipoproteiny LDL. No i teraz, co się dzieje podczas postów? I zresztą to samo dzieje się podczas diet ketogenicznych, jeśli chodzi o strukturę lipoprotein. Okazuje się, że drastycznie zmniejszamy produkcję małych, gęstych lipoprotein LDL. Zamiast tego zaczynamy produkować bardzo dużą ilość tych dużych lipoprotein LDL. Co ciekawe, też widać to wyraźnie w badaniach diety wysokowęglowodanowej. Jedzenie dużej ilości węglowodanów będzie zwiększać produkcję tych małych, gęstych molekuł, lipoprotein LDL. Więc być może jest to jedno z takich części, przynajmniej części wyjaśnienia, dlaczego właśnie okazuje się, że mimo, że te poziom lipoproteiny LDL idzie mocno w górę, to nic się tam nie dzieje z tym śródbłąkiem, a można powiedzieć wręcz cała funkcja się poprawia. Regeneracja śródbłąka się poprawia. Po prostu zmieniamy strukturę lipoproteiny LDL. Liczba tych małych, gęstych lipoprotein LDL drastycznie się zmniejsza. Zaczynamy produkować dużo więcej tych dużych, tak jak niektórzy lubią mówić, dobrych lipoprotein LDL. Oczywiście dla smakoszy tematu, czyli osób, które rzeczywiście bardzo głęboko w tym siedzą, można powiedzieć, że hej, przecież przenikanie na przykład lipoproteiny LDL do śródbłąka nie będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, czy śródbłonek jest uszkodzony, tak? Bo mamy przecież proces transcytozy, który jest niezależny od receptorów lipoproteiny LDL. Jeśli ktoś nie wie, transcytoza to jest po prostu w skrócie proces transportowania lipoproteiny LDL, właśnie jeszcze raz niezależny od samych receptorów tej lipoproteiny, tylko one są jakby w pęcherzykach na takim taśmociągu przerzucane przez śródbłonek. Więc jest to niezależny od samych receptorów proces przerzucania lipoproteiny LDL do śródbłąka i żeby było jasne, jest to proces naturalny, ale oczywiście może być też patologiczny, jeśli transcytoza dzieje się na zwiększonym poziomie. No więc co z tym choćby? Jest to proces, który jest zależny od między innymi stanu przede wszystkim glikokaliksu. Mówiliśmy sobie już o glikokaliksie w paru filmikach, że glikokaliks jest taki dywanik, taka węglowodanowa wyściółka naczyń krwionośnych, która właśnie będzie kontrolowała przenikanie różnego rodzaju sygnałów, kontakt molekuł, które są w świetle tętnic z śródbłąkiem. Więc jeśli glikokaliks znika albo jest uszkodzony, to kontakt różnego rodzaju rzeczy, które nie powinny zbytnio kontaktować się ze śródbłąkiem, jest ułatwiony. Więc nawet wtedy podczas postów następuje regeneracja glikokaliksu. Wiemy z innych badań na przykład, że proces transcytozy jest między innymi mediowany poprzez jedną z molekuł prozapalnych, czyli ten czynnik martwicy nowotworów alfa. A pokazywaliśmy sobie, że on jest zmniejszony podczas postów. Czyli nawet jeśli ktoś chciałby się upierać, że hej, jeszcze mamy transcytozę, transcytoza też jest znacząco ograniczona i wraca, można powiedzieć, do prawdopodobnie pożądanego fizjologicznego poziomu podczas postów. Kolejne ciekawostki, które tutaj tylko zrobię wzmianki, bo będę je omawiać szczegółowo w innych filmikach, to jest całkowity poziom antyoksydantów właśnie podczas postów, nawet takich postów 16-8, znacząco się zwiększa. Zawsze jak słyszę, że ktoś, nie wiem, musi jeść jakieś jagódki, czy pić soki, czy robić jakieś detoksy, czy jeść warzywa, żeby mieć wysoki poziom antyoksydantów, bo to są takie antyoksydanty, takie w tabletkach i tamtie, to szczerze mówiąc mam ochotę chwycić kij i jechać na Antarktykę, zatłuc małe foki. Albo jak zobaczę jednorożce, to mam ochotę po prostu wyrwać róg i popierniczkę z niego zrobić, bo nasze ciało świetnie to reguluje. Sam post w sobie, to jest ciekawe, jest stresorem, a jest wyjątkowym stresorem, bo działa tak na ciało, że zaczynamy produkować drastycznie więcej antyoksydantów. Nawet u szczurów to widać, żeby było ciekawe. Więc mamy podczas postów znaczące zwiększenie poziomu antyoksydantów. Jednocześnie mamy zmniejszenie poziomu uszkodzenia DNA. Jak robimy sobie badanie różnego rodzaju takimi klasycznymi markerami uszkodzenia DNA, to okazuje się, że one są na niższym poziomie podczas postów, szczególnie takich dłuższych postów. Bo właśnie ten proces autofagii, tak, uprzątania różnego rodzaju syfu metabolicznego, martwych komórek, niepotrzebnych rzeczy w organizmie, jest na wysokim poziomie. Autofagia działa w każdej minucie naszego życia, nawet kiedy jemy, ale ona jest szczególnie nasilona, kiedy mamy ograniczenie kalorii lub kiedy właśnie w ogóle nie spożywamy jedzenia. Jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomniałem na początku, a niech będzie to bonus dla osób, które dotrwały do tego momentu. Jest marker, który nazywa się TBARS, tybyarysy. Rozwinięciem tego to są substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym. Markerem czego to jest, czego jest TBARS? Markerem peroksydacji lipidów, czyli w skrócie tłuszczy. Peroksydacji, czyli utleniania. W skrócie, jeśli będziemy mieć różnego rodzaju tłuszcze, między innymi nienasycone, takie jak omega-6,
ale też tłuszcze trans. One, przypominam, te tłuszcze trans są tłuszczami wielonienasyconymi, dokładnie tak jak omega-6. Jeśli one będą się peroksydować, one będą się utleniać, to wtedy będą powstawać różnego rodzaju szkodliwe metabolity. Cholernie ciekawe, jeśli chodzi o posty, jest to, że marker właśnie peroksydacji tych lipidów, ten TBARS, występuje na dużo mniejszym poziomie podczas postów. Czyli innymi słowy, jest dużo mniejsze utlenianie tych szkodliwych, między innymi kwasów wielonienasyconych. Czyli można powiedzieć, absolutnie z każdej strony posty będą dbać o Twoje zdrowie. Filmik był długi, było dużo ciężkich nazw, faktów i tak dalej, warto więc to wszystko podsumować. Pierwsza informacja, która dla przypomnienia, niejedzenie jest równie ważne jak jedzenie. Właściwie niezależnie od tego, na jakiej diecie kto jest, niejedzenie będzie, powiedział to, nie wiem, 70% może sukcesu całego żywienia. Plus oczywiście diet ketogenicznych, niskowęglowodanowych jest taki, szczególnie takich, które bazują na produktach zwierzęcych i odzwierzęcych, że one dają dużo większą sytość. Dają sytość na tyle dużą, że ciężko większości osób, i oczywiście zapraszam do komentowania a propos swoich doświadczeń, większości osób na tych dietach, które mają szczególnie więcej białka, ciężko jest jeść więcej niż 2 posiłki dziennie. Ja wiem, że nie jestem w stanie. Mimo że najczęściej trzymam się tego postu 16-8, 18-6, to drugi posiłek to jest maksymalnie to, co wcisnę, bo po prostu nie mogę. Nie mam objętości żołądka na to. Tym samym posty przechodzą na takich dietach bardzo, bardzo naturalnie. 2. Poza samymi postami ogólnie jakiekolwiek nadwyżki kaloryczne będą zawsze niechciane. Dlatego nawet takie diety, które będą naśladować posty, które mają deficyty kaloryczne, również będą pomagać. Więc jeśli ktoś się dziwi, że jak to jest, że na przykład w różnego rodzaju krajach ktoś tam i tak może dożyć 80, 90, nie będąc na dietach keto i tak dalej, proste, bo po prostu to nie są osoby grube. To jest zawsze jakaś, powiedział, jeden z fundamentów tego, na czymś trzeba się skupić. Nie bądź najzwyczajniej w świecie gruby. Jeśli chodzi o same posty, wiemy, że posty będą zwiększać całkowitą ilość antyoksydantów. Posty będą zmniejszać poziom uszkodzenia DNA. Posty będą zmniejszać poziom peroksydacji lipidów, szczególnie różnego rodzaju szkodliwych dla nas nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nie mówimy tutaj o omega-3. Kolejna rzecz, posty będą znacząco, trzeba podkreślić to, znacząco poprawiać funkcję śródbłąka. Jak będą poprawiać tą funkcję śródbłąka? Będą przede wszystkim zwiększać produkcję tlenku azotu, a tlenek azotu będzie rozszerzać naczynia krwionośne, ciśnienie tym samym będzie spadać podczas postu. Przypominam, że tlenek azotu również zapobiega agregacji płytek krwi. Innymi słowy, jeśli Twoje ciśnienie spadnie, ten śródbłonek będzie działać dobrze, to szansa na to, że różnego rodzaju właśnie zlepki, zakrzepy będą się tworzyć, jest dużo, dużo mniejsza. Dlatego ja zawsze zwracam taką uwagę na ciśnienie krwi. Oczywiście nie jest tak, że ciśnienie krwi jest najlepszym możliwym wyznacznikiem. U osób starszych wiemy z badań, że to ciśnienie krwi może być na wyższym poziomie i wciąż to jest skorelowane z wyższą przeżywalnością, tak, niż na przykład bardzo niskie ciśnienie krwi. Chociaż oczywiście to jest z kolei powiązane z różnego rodzaju chorobami. Idąc dalej, posty będą zmniejszać liczbę krążących monocytów w krwiobiegu. To, co jest powiązane z monocytami, to są te molekuły adhezji komórkowej V-ka, między innymi S-selektyna. Ich aktywność się zmniejsza, czyli innymi słowy jest dużo mniejsza szansa, że monocyty będą w stanie wchodzić do śródbłąka. Wiemy, że podczas postów, podczas niejedzenia będziemy odtwarzać glikokaliks, czyli można powiedzieć ten dywanik, który będzie barierą poniekąd między śródbłąkiem a tym, co znajduje się w świetle jej. Same markery uszkodzenia śródbłąka znacząco się obniżają podczas postów. Czyli innymi słowy, będziemy w stanie się regenerować. Ten śródbłonek będzie w stanie się regenerować. A skąd wiemy między innymi, że będzie w stanie się regenerować? Bo wiemy, że te komórki progenitorowe śródbłąka, czyli jeszcze raz te komórki, które potem przemieniają się w komórki śródbłąka i łatają jakiekolwiek uszkodzenia, ich aktywność i poziom jest znacznie zwiększony podczas postów. Jeśli chodzi o sam poziom cholesterolu, to przypominam tak, u większości osób z normalnym poziomem, z normalną wagą, poziom cholesterolu łącznie z lipoproteiną LDL jest znacznie zwiększony. Mimo to wszystkie jeszcze raz te dobre rzeczy się dzieją. Czemu? Jak mówiliśmy sobie, najprawdopodobniej ma to związek z tym, że dochodzi do konwersji form lipoprotein. To znaczy będziemy mieć znaczne obniżenie tych małych, gęstych lipoprotein LDL i znaczne zwiększenie tych dużych lipoprotein LDL. Jeśli chodzi o tą dodatkową furtkę do tworzenia miażdżycy, czyli właśnie proces transcytozy lipoproteiny LDL, ona również
jest na znacząco obniżonym poziomie. Z powodu tego, że jeszcze raz GeekoKX się odtwarza, mamy, co jest dodatkową rzeczą, znaczące obniżenie, stężenie różnego rodzaju molekuł prozapalnych cytokin, tak? Interleukina 6, czynnik martwicy, nowotworów alfa między innymi. Wiemy, że ogólne, systemowe, układowe markery stanów zapalnych, takie jak CRP, ale nawet odczyny Biernackiego będą spadać podczas postów. No i oczywiście, czy najczęściej, jak to bywa u wielu osób, będzie również spadać waga podczas postów. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Daj mi znać, jakie są Twoje myśli na ten temat, co było dla Ciebie najciekawsze, najbardziej szokujące, czy to jakąś taką nową informacją. Jeśli pościsz, daj znać. Jeśli nie pościsz, jestem ciekaw, czy jest jakaś szansa, że przekonałem Cię do tego, że posty to może jest dobry pomysł. Ja mam nadzieję, że przynajmniej po tym filmiku moje stanowisko a propos tego, że koniecznie trzeba jeść śniadania, 4-5 posiłki dziennie, 4 do 5 posiłków dziennie to jest świetny pomysł. Jeszcze raz podwyższony poziom lipoproteiny, LDL jest zawsze negatywny. Mam nadzieję, że to jest jasne po tym filmiku, że uważam to za absolutną bzdurę i szkodliwe dla zdrowia większości osób. To wszystko nie ma potwierdzenia w badaniach. Teraz tych badań jest naprawdę mnóstwo i niech to będzie jeszcze raz przyczółkiem, jakimś zaczątkiem Twoich własnych poszukiwań. Ponieważ z racji ograniczeń czasowych ja nie rozwijałem, nie cytowałem Bóg wie ilu badań do każdego z tych tematów, ale oczywiście można to znaleźć samemu i polecam szukać to samemu. Wyrobisz sobie taką bardziej kompleksową opinię na ten temat. Jak zawsze zapraszam do zapoznania się z ofertą moich flagowych kursów Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, żeby pozbyć się wszystkich niechcianych aplikacji, stert fiszek, podręczników, Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z. Jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie tematu, wdrażać, co ważne, informacje, żeby to wszystko nie zostało suchym teorią, żeby ta wiedza została w głowie naprawdę na lata albo do końca życia. Jak zawsze o jeden włos za daleko, czyli jak powstrzymać i odwrócić łysienie androgenowe, ale nie tylko, ponieważ omawiam w tym kursie różnego rodzaju sposoby leczenia popularnych schorzeń skóry głowy, również łysienia telogenowego. Jeśli interesują Cię właśnie tematy języków, pamięci, po rozwinięciu opisu zapraszam do kliknięcia newslettera. Tam można zapisać się na listę subskrypcyjną. Raz na jakiś czas wysyłam właśnie artykuły związane z pamięcią, językami obcymi, ponieważ ten kanał na YouTube jest bardziej, powiedzmy już od dłuższego czasu taki dietetyczno-medyczny. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Również pod tymi piosenkami będą wszystkie badania, bo jeszcze raz same badania nie zmieszczą się w opisie. Jeśli interesują Cię te wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku, a było ich dużo, to można je ściągnąć w formie fiszek, które można sobie potem powtarzać. Te fiszki już będą gotowe. Fiszki są do ściągnięcia z tego filmiku, paru 10 ostatnich i one są dostępne dla patronów kanału. To kosztuje 40 zł miesięcznie. Dla patronów są właśnie dostępne te gotowe fiszki, ale również forum, na którym publikuję badanie tygodnia, gdzie pokazuję właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia. Można mi tam również zadać jakieś pytania. Jeśli ktoś nie otrzymał odpowiedzi tutaj w sekcji komentarzy, no bo czas niestety jest ograniczony. Dzięki jeszcze raz serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.